Siemanko ludziska, z tej strony Kinga. Kiedy w Q&A pojawiło się pytanie, czy obejrzałabym pracę widzów na kanale i oceniła, pomyślałam sobie, że to jest świetny pomysł, że fajnie byłoby stworzyć odcinek w takiej tematyce. I kiedy poprosiłam Was, żebyście wysłali linki do Waszego Instagrama, nie sądziłam, że będzie tego tak dużo. I postanowiłam, że nie będzie trzeba odwlekać tego odcinka jakoś strasznie długo, że jest bardzo dobry moment, żeby to nagrać. I uprzedzę tylko, że nie wszystkie linki, nie wszystkie prace tutaj się pojawią, ponieważ ilość jest niesamowita. No dobra, no to bierzemy się za pierwszą ofiarę. W portretach widzę dokładnie, kto jest narysowany. Podoba mi się dbałość o szczegóły, podoba mi się faktura na skórze. Materiał też świetny. Nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. A jak on je? Czym on je? On ma... Rozumiem, że patrzyłaś na konia, nie? Nie? Jakby tak właściwie, słuchajcie, zabrać te wszystkie kolory i zostawić tylko obrys tego konia, to mi to coś przypomina. No. O! Boskie! Naprawdę fantastyczne podejście do twarzy. Klimat, kocham zestawienie tych barw. Popracowałabym mimo wszystko jeszcze nad włosami, bo tak jak widać, że rzęsy, brwi, wygląda to realistycznie i widać taki włos. Tak już same włosy wyglądają troszkę plastelinowo i troszkę potraktowane tak z grubsza, a można byłoby zrobić je w niektórych miejscach dokładniej, więcej może takich cieniutkich włosków, które gdzieś tam wystają. Osobiście mi się podoba i sam ją pokoloruję. Osobiście mi się nie podoba. Bardzo złe operowanie kreską, bardzo złe operowanie kolorem. Aczkolwiek kolor, tutaj widać, że są używane kredki, nie wiadomo w jakiej palecie. Jeśli paleta jest mała, no to za dużo i tak z tego nie wyciągniemy. Jednak podejście chociażby do cegły. Komuś tu się chyba już nie chciało tego dokańczać. Jeśli nam się czegoś nie chce robić, to lepiej tego nie robić, niż zrobić takie coś. O! W końcu! I widzę tą kreseczkę i tą kreseczkę. I widzę tu kreseczkę i tu kółeczko. Super. Zobaczcie, jak duża jest różnica w momencie, kiedy są wyrysowane te linie, kiedy mamy te kółko i ten krzyżyk, który jest właśnie na twarzy. Twarz jest na wprost, nie jest to jeszcze jakieś tam realistyczne ani dokładnie pocieniowane, ale jest ładne, ma klimat, są dobrze rozplanowane cienie, tam gdzie ma być ciemniej jest ciemniej, tam gdzie ma być jaśniej jest jaśniej, no i proporcje, wszystko tutaj się zgadza. Widać, że jest wiedza na temat twarzy i tak naprawdę jest świetna baza do tego, żeby tworzyć mega fantastyczne rzeczy. Wszystko zależy teraz od tego, co chcesz robić później i w jakim kierunku chcesz iść. Patrząc na to, co przez cały czas mówię na kanale, jakie rady daję i o czym często trąbię, jak miałabym tą pracę ocenić? Czego oczekiwałeś? Bo na pewno nic dobrego. Albo mnie nie słuchasz. Bo ta praca jest idealnym przykładem tego, o czym ja mówię, żeby tak nie robić. Ale oczywiście to jest twoja decyzja, czy będziesz dalej tak robić, ale wtedy nie pytaj mnie o rady. O! Ohoho! No. Ale świetne włosy. Ojej, jakie oczy, ten makijaż. Nie, no ja jestem pod wrażeniem. Bardzo chętnie przyjmę krytykę od tak wybitnej artystki. Aha, czyli nie przeszkadza ci to, że cię opieprzy, nie? Okej. Czy ty w ogóle wiesz, co sądzę o pracach tego typu? Jeśli chcesz mojej opinii i wysyłasz mi takie prace, to znaczy, że w ogóle nie wiesz, o czym ja mówię na YouTubie. Co chciałabyś usłyszeć, że jest do dupy? Pamiętajcie, ja nikomu nie każę, jak ma rysować. Ja nikomu nie będę rozkazywać, co ma rysować, jak ma rysować i dlaczego tak ma rysować. Ale jeśli ktoś jest ambitny, chce się nauczyć, liczy się z moim zdaniem,
no to wtedy warto coś zmienić, prawda? Kurna, nie rysować czegoś takiego. Jak rysować, to dla siebie mi nie pokazywać. A, to kopiki. I tak czułam, że to jest dobre. Po kolorze skóry. Tutaj taka jaśniutka i zastosowanie różu na ramionach, na kolanach i na policzkach. Bardzo fajnie, to wygląda bardzo przyjemna praca. Mam strasznie mieszane uczucie co do twoich prac. Jak dla mnie za dużo jest mangi, za dużo jest takich rysuneczków po prostu, o których ja mówię, że nie rysujcie na początku takich rzeczy, bo się nigdy nie nauczycie rysować, więc jeśli dla ciebie rysunek jest zabawą i jeśli taka praca jest dla ciebie już wystarczająco fajna i ciebie to spełnia, to okej, to możesz tak robić. Jednak jeśli masz większe ambicje i chcesz potraktować to bardziej profesjonalnie i nauczyć się czegoś więcej, no to musisz wtedy iść bardziej za moimi radami i odstawić w ogóle taki mangowaty styl. Mi się osobiście ta praca podoba, ale już nowsza praca jest znacznie gorsza. No patrząc na to, nie rysuj ludzi. Po prostu. Jeszcze tego nie rób. To nie ten moment. A ciebie to znam! Pamiętam. Strój troszkę słabo wyszedł, bo nie widać takiego przejścia materiału, w sensie te elementy, które powinny być chyba bardziej metalowe, a te części, które powinny być bardziej jakby zwykłego materiału. Wszystko jest potraktowane tak samo i tak naprawdę te naramienniki, czy to szare coś, ta obręcz, wygląda troszkę jakby była zrobiona z gąbki, więc na pewno trzeba potrenować nad fakturą, ale podoba mi się twarz, zwłaszcza ten moment, w którym jest rozświetlenie na czole tego białego czegoś i rozświetlenie na policzkach, rozświetlenie na nosie. Jest bardzo fajnie to potraktowane. Jeśli jeszcze kiepsko ci wychodzi tło, a chcesz skupić się na postaci, to nie rób w ogóle jak na razie tła. Niech tło będzie tylko kolorem. Drzewa, jeśli ci nie wychodzą, to lepiej poćwiczyć się bez postaci, narysować tylko i wyłącznie drzewa i zobaczysz, że później będzie ci wygodniej narysować później postać z drzewami. Więc uczymy się pewnych rzeczy rysować oddzielnie, a nie razem wszystko na jedną kupę, no i później wychodzi kupa. No, twarze naprawdę robisz przepiękne, więc jeśli nie wiem, nie chce ci się robić włosów, to nie rób ich od razu. Załóżmy, zrób twarz jednego dnia, a włosy może już na drugi dzień, bo nie ma sensu robić czegoś takiego, że twarz zrobisz taką piękną, a później włosy, no to parę maźnieć. Widać, że umiesz, tylko mam wrażenie, że ci się nie chce. Brwi na pewno tak nie wyglądają. Chyba. Nie, brwi tak nie wyglądają, jestem tego pewna. Nos. Ta część. Kompletnie się nie zgadza. Oczy płaskie. One powinny mieć swój cień. One są zdecydowanie jak taka kartka papieru naklejona w miejscu, gdzie powinny być oczy. Włosy tak mogą wyglądać na etapie zarysu, na etapie początkowym, ale nie na etapie końcowym. Ale tak naprawdę patrząc na pracę, to nie do końca jest tutaj co poprawiać w samej twarzy, tylko po prostu cofnięcie się do podstaw, ponieważ w ogóle nie masz zielonego pojęcia na temat, jak rysować portrety, czy to są grafiki, czy kredki. To jeszcze Prismacolor. Odstaw w ogóle człowieka, ewentualnie jak już chcesz rysować człowieka, pojedyncze elementy, tak jak tutaj widzę oko, które nie jest najgorsze, ale kiedy już masz stworzyć postać, to nagle nie widzę tych oczu. Nie widzę tutaj tego samego oka, co narysowałaś w szkicowniku i dlatego musisz skupić się na rysowaniu oddzielnie części ciała, rysować martwą naturę, poćwiczyć trochę cieniowanie, jak na razie ołówkiem i w ogóle nie ruszaj kredek. Może za pół roku je rusz. Kiedy masz źle narysowaną postać, to żadne kolory, żadne kredki ci tego nie uratują i najpierw musisz się nauczyć po prostu rysować. Szybki art. No, za szybki. Kiedy zmrużymy tutaj oczy, zostają same włosy, jednak reszta, twarz, ubranie zlewa się z kartką. Niepoprawne podejście. I powinno być tutaj zdecydowanie przyciemnienie twarzy, przyciemnienie ubranka. Chyba że ubranko miało być jakieś białe,
no to wtedy dobrze jest pomyśleć o tym, żeby w tle właśnie przy krawędzi ubrania troszkę zacieniować, troszkę dać ciemniejszego tła, nie zostawiać wtedy białej kartki, jeśli już mamy decydować się na taką jasną pracę. Poza tym świetny portret, bardzo mi się podoba. Jeśli mam to ocenić, wróć do martwej natury. Deadpool zawsze spoko. Sam Deadpool jest ok, jest dobrze, tylko tutaj linia głowy mi się nie zgadza, jest trochę zakrzywione, ale poza tym w porządku. Jakaś dziwna dysproporcja. Widzę tutaj takiego smoka, który jest bardzo źle wykonany, i później portret, który jest nawet niezły. No ale widzę, że tam, gdzie są problemy, to zdecydowanie przy grafikach komputerowych i no tutaj przy grafikach po prostu rysuj prostsze rzeczy. Jeśli nie idzie ci rysowanie postaci, jakiegoś smoka i tak dalej, to w ogóle nie wchodź w żadne efekciarstwo. Rysuj to, co jest podstawą, a nie skaczesz na głęboką wodę, bo jak widać, no efektu nie ma. To mój Instagram, jakbyś mogła powiedzieć, co robię w nich źle. Wszystko. Wszystko robisz źle. To nie są prace, dzięki którym się nauczysz. To nie są prace, które cię rozwijają. Nic ci to nie daje i nigdy nic ci to nie da. Więc jeśli chcesz się czegoś nauczyć, polecam podstawy. Boże, ile razy będę to mówić? Ale dobra, będę to powtarzać, aż w końcu padniecie ze znudzenia, kiedy będę mówić słowo podstawy. Moi drodzy, nie jestem w stanie już przejrzeć więcej prac, ponieważ ten odcinek trwałby chyba całą wieczność. Chociaż nagrywałam to bardzo, bardzo długo, więc może zrobię z tego więcej niż jeden odcinek, ale naprawdę jeszcze nie wiem, co z tego będzie, ponieważ to było dla mnie wielkim wyzwaniem, żeby wydawać tak opinie. Prace były przeróżne, poziomy były przeróżne. Nie wiem jak z wiekiem waszym, no bo to też wszystko zależy też jak długo rysujecie. Nie chciałam być też zbyt surowa, ale z drugiej strony też nie chciałam za bardzo wychwalać wszystkich prac, bo nie o to chodzi, żebyście myśleli, że wszystko robicie dobrze i siąść tak na laurach i myśleć, że dobra, już to jest szczyt moich możliwości i się nie rozwijać, bo tego bym nie chciała, chcę, żebyście się rozwijali, ale z drugiej strony też nie chcę, żebyście myśleli, że wszystko to, co robicie, to jest takie dno, że powinniście w ogóle zmienić swoje hobby, zacząć, nie wiem, szydełkować. Te osoby, które mocniej skrytykowałam, znaczy, że powinny zacząć od nowa, a nie, że mają z czegoś rezygnować. Więc zastanówcie się w momencie, jeśli będziecie chcieli wypłakać mi się w komentarzu, że byłam dla kogoś niemiła. I to będzie tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to dajcie lajka w górę i zasubskrybujcie kanał. A te osoby, które dostały ode mnie tą konstruktywną oczywiście krytykę, napiszcie w komentarzu, czy coś wam to dało, czy jest to dla was przydatne i czy to zmieniło wasze życie. Czy żałujecie, że do mnie wysłaliście wasze profile, Instagram i tak dalej. Jestem naprawdę bardzo ciekawa waszego zdania. No i bądźcie ze mną szczerzy tak, jak to ja byłam szczera z wami. Więc do zobaczenia, pa!